Cześć i czołem, kluski z rosołem. Nazywam się Paulina Lipiec i witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji języka polskiego. Dzisiaj będziemy mówić o czymś, co sprawia problem wielu początkującym studentom. Jaka jest różnica między użyciem w i na, kiedy mówimy o lokalizacji? Wydaje Wam się, że to jest bardzo trudne, ale wcale tak nie jest, naprawdę. Zaczniemy od w, bo to jest trochę łatwiejsze. Generalna reguła mówi, że używamy w, kiedy mówimy o zamkniętej przestrzeni, czyli na przykład o budynkach. Dlatego mogę powiedzieć: co niedzielę jestem w kościele. Nawet zarymowałam. Co niedzielę jestem w kościele. Every Sunday I'm in church. To nie jest prawda. Albo wczoraj byłam w restauracji. Wczoraj byłam w restauracji. Yesterday I was in a restaurant. Jutro będę w pracy. Tomorrow I'll be at work. Jutro będę w pracy. Traktujemy pracę jako miejsce. Oczywiście praca to nie tylko miejsce, też coś, co robimy, ale w tym kontekście zawsze używamy w. Wy używamy również, kiedy mówimy o większości krajów. Na przykład mieszkam w Niemczech. Mieszkam w Niemczech. I live in Germany. Albo kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam w Rosji. Kiedy byłam dzieckiem, mieszkałam w Rosji. When I was a child, I lived in Russia. Wy używamy też z miastami. Czy byłeś kiedyś w Paryżu? Czy byłeś kiedyś w Paryżu? Have you ever been to Paris? W Warszawie jest teraz brzydka pogoda. W Warszawie jest teraz brzydka pogoda. It's bad weather now in Warsaw. Ok, idziemy dalej. Teraz powiemy o na. Kiedy używamy na? Po pierwsze, kiedy mówimy o otwartych przestrzeniach. Coś, co nie ma ścian. Na przykład jesteśmy na plaży. We are at the beach. We are on the beach. Jesteśmy na plaży. Byliście wczoraj na rynku? Byliście wczoraj na rynku? Did you go to the main square yesterday? Oprócz otwartych przestrzeni na używamy też z niektórymi krajami. To jest kwestia historii i powoduje trochę konfliktów między na przykład Ukraińcami a Polakami, ponieważ kraje, których część terytorium kiedyś należała do Polski albo była związana z Polską w jakiś sposób, czasami mają na. Dlatego mówimy na Litwie, na Ukrainie, na Słowacji i na Węgrzech. Mówimy też na Białorusi, ale wydaje mi się, że dużo ludzi teraz zaczyna mówić w Białorusi albo w Ukrainie. Dlaczego? Być może dlatego, że w Polsce mieszka teraz bardzo dużo Białorusinów i Ukraińców, którzy uczą się polskiego i też mają wpływ na rozwój języka. Kiedy już mówimy o historii, to warto też pamiętać, że są takie miejsca, budynki,
które mają na. Mimo tego, że mają ściany i dach, mają na. Na przykład, wczoraj wieczorem stałam bardzo długo w kolejce na poczcie. Wczoraj wieczorem stałam bardzo długo w kolejce na poczcie. Yesterday in the evening, I was waiting for a long time in a queue in the post office. Czekam na pociąg na dworcu. Czekam na pociąg na dworcu. I'm waiting for the train in the railway station. Na komisariacie policji albo na policji. Teraz nie mogę rozmawiać, bo jestem na policji. Teraz nie mogę rozmawiać, bo jestem na policji. I can't talk now because I'm in the police station. Te 3 słowa i kilka jeszcze innych mają na, ponieważ dawno, dawno temu i poczta, i komisariat policji były otwarte. Na przykład może był sobie jakiś funkcjonariusz na rynku i czekał, aż ludzie przyjdą do niego z problemami. Okay? Więc on nie miał żadnego dachu nad głową. No dobra. I jeszcze jedno użycie na, które naprawdę jest dla wielu studentów problematyczne. A chyba nie powinno być. Używamy na, kiedy mówimy o wydarzeniach, czyli events. Kiedy możesz w czymś wziąć udział, musisz powiedzieć na. Na przykład, w zeszłą sobotę byłam na koncercie. W zeszłą sobotę byłam na koncercie. I was at the concert last Saturday. Albo w środę na wystawie było bardzo nudno. W środę na wystawie było bardzo nudno. It was very boring at the exhibition last Wednesday. Myślę, że i wystawa, i koncert, i przyjęcie są dla Was zrozumiałe, prawda? To są takie normalne wydarzenia. Ale czy kawa jest wydarzeniem? Albo obiad? Dla nas, Polaków, tak. Możemy powiedzieć, jesteśmy na kawie w kawiarni. Jesteśmy na kawie w kawiarni. To możemy przetłumaczyć jako we came to the cafe for a coffee. We came to the cafe for a coffee. Dosłownie, we are in the cafe for a coffee. Tak samo, co sobotę jesteśmy u babci na obiedzie. Co sobotę jesteśmy u babci na obiedzie. Every Saturday we go to the grandma for a dinner. Widzicie, po angielsku też jest for i to troszkę nam pomaga. Tylko że u nas jest to lokalizacja i używamy tego na przykład z czasownikiem być. To wszystko, jeśli chodzi o reguły. Teraz czas na praktykę. Zapraszam Cię na moją stronę www.polskidaily.eu, gdzie znajdziesz ćwiczenia z tego tematu. To są ćwiczenia w formacie PDF, więc możesz je albo wydrukować, albo użyć edytora online i wypełnić je w przeglądarce. Na mojej stronie znajdziesz dużo różnych ćwiczeń i dla początkujących, i dla bardziej zaawansowanych. Poza tym zapraszam Cię również do posłuchania mojego podcastu Polski Daily i Polski Daily Stories. Jeśli masz jakieś pytania, napisz je w komentarzu, a ja bardzo chętnie na nie odpowiem. To wszystko na dziś. Do zobaczenia.